Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj muzułmańskie akcenty. Czy jestem w Egipcie? Dowiecie się dzisiaj ulicą Długą. Przejdziemy 900 kroków. Zostańcie ze mną. Dziękuję za subskrypcję, oglądanie w całości moich vlogów. I czekajcie na emocje na ulicy Długiej, tym razem na północ od rynku. Także przygotowani do startu. 3, 2, 1, lecimy! Ulica Długa to żywy szlak komunikacyjny łączący dwie obwodnice, ale również żywa ulica handlowa. Duża ilość sklepów z garderobą ślubną, znaczna ilość zakładów fryzjerskich, a także i drogerii. Pierwszy raz ulica Longa pojawia się w końcu średniowiecza jako Plateau Longa. Polska nazwa zaczęła funkcjonować dopiero w XVI wieku. Odcinek na dawnym przedmieściu Kleparza określano już jako połać za kościołem świętego Walentego lub Świnia Krzywda. Kilkaset metrów za kościołem świętego Walentego przy placu zwanym Powroźnicze stały szubienice miejskie, rejon obecnego zakładu Helclów. Ponieważ nieszczęśników skazanych na skazanie prowadzono ulicą Długą, powstało powiedzenie: przez długą ulicę wprost na szubienicę. W XVIII wieku ulica ku składom solnym, taka nazwa się pojawiało. Rodzima nazwa ulicy, określana jako Długa, przyjęła się dopiero w XVIII wieku. Początkowy odcinek w granicach dawnego Kleparza został uregulowany w XIV wieku w ramach planu lokacyjnego miasta. Ciągnął się do linii domniemanych fortyfikacji, obecny zbieg ulicy Słowiańskiej Pędzichów, gdzie stała dawna brama świętego Walentego. Następnie szlak rozwidlał się na dwa gościńce prowadzące przez Błonie za Kleparzem do Sławkowa i Częstochowy. U zbiegu ulic Sławkowskiej, Długiej i Pędzichów znajdowały się dwa średniowieczne kościoły: Świętego Krzyża i klasztor benedyktynów słowiańskich, obecny rejon ulicy Słowiańskiej, i kościół świętego Walentego ze szpitalem dla trędowatych w miejscu placyku u zbiegu obecnej ulicy Pędzichów i Długiej. Stojąca przy kościele szpitalnym latarnia umarłych ostrzegała przybyszów przed potencjalnym zarażeniem i zachęcała do modlitwy za chorych i konających. Przeniesiono tą kapliczkę pod kościół świętego Mikołaja. Kościoły te, zniszczone w wyniku pożarów i walk podczas Konfederacji Barskiej, zostały rozebrane na polecenie władz austriackich w początku XIX wieku. Podczas kilkunastoletniej akcji porządkowania miasta w ramach wyburzania murów miejskich, akcja Burzy Murków. Ulica Długa ukształtowała się już w średniowieczu i była przed 300 laty już wymieniana z nazwy Długa. Jest ona częścią średniowiecznego traktu sławkowskiego, a jego historycznym przedłużeniem jest ulica Śląska. Początkowo szlak ten szedł tylko do ulicy Pędzichów, a dalej przebiegał wśród Błoń obok miejskich szubienic. Okolica dziś, gdzie kończy się ulica Długa, nazywana była Świnia Krzywda. W XIX wieku ulica była zabudowana parterowymi domkami. Obecnie zabudowa pochodzi sprzed I wojny światowej. 10 lat temu odbył się generalny remont, cały remont torowiska. Wszystko kosztowało ponad 20 milionów złotych. I tak, proszę Państwa, zaczynamy ulicę Długą.
Tu dom numer 1, zobaczmy globus. Dom pod globusem. Skąd ta nazwa? Taki krakowski World Trade Center. Reprezentacyjna siedziba Krakowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej, licząca sobie już ponad 100 lat budowla. Wcześniej znajdował się tu zajazd Łysoń z pokojami gościnnymi i stajniami dla koni. Był to jeden z większych zajazdów krakowskich. Na miejscu tego zajazdu powstał właśnie budynek z surowej cegły w stylu gdańskim. Zakończony jest wieżą, na której widnieje zegar, a na szczycie właśnie ten globus. Stąd nazwa pod globusem. Parter do 1913 roku zajmowany był przez firmę papierniczą Fabryczny Skład Papieru Regina Aleksandrowicz i synowie. A cóż to, może jestem w Kairze? Zobaczmy, dom turecki zwieńczony 3 wieżyczkami minaretami. Wa alejkum assalam, niech pokój też będzie z wami. Takie pozdrowienie arabskie jest bardzo popularne i ten dom ponad 100 lat temu wybudowany przez Henryka Lammersdorfa dla Artura Teodora Rajskiego, uczestnika powstania styczniowego i oficera armii osmańskiej w Turcji. 3-piętrowy, 4-skrzydłowy dom z wewnętrznym podwórzem, pełny wypas. Szczyt zdobi nadwieszona wieżyczka minaret otoczony galeryjką i nakryta hełmem stożkowym z półksiężycem. W narożnikach znajdują się 2 skromniejsze minareciki. Według legendy minarety zostały zbudowane dla żony Rajskiego, muzułmanki, aby przypominały jej ojczysty Egipt. A tu patrzy na nas generał brygady, pilot i twórca polskiego lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce, który mieszkał w tym właśnie domu. Przed kamienicą na niewielkim skwerku znajduje się kolumna z figurą Matki Bożej. Postawiono ją w końcu XIX wieku na miejscu zniszczonej przez burzę lipcu tegoż roku starszej figury, odnowiona dosłownie 3 lata przed zakończeniem XIX wieku. Przy ulicy Pędzichów, róg ulicy Długiej, znajduje się kamień graniczny, pamiątka po dawnym podziale administracyjnym. Tu pędzono nieszczęśników na szubienicę. Tu obok domu tureckiego Stowarzyszenie Siemacha. Ponad 100 lat temu ksiądz Kazimierz Siemaszko otworzył tu dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych, opuszczonych chłopców, przemianowany po jego śmierci na zakład wychowawczy imienia księdza Siemaszki. Za chwileczkę będą emocje, wejdę do jednej z kamienic. A tu jestem wewnątrz kamienicy projektu Teodora Talowskiego. Polecam vlog o nim
zajawka u góry. Przed 100 laty ulicą Długą kursował tramwaj wąskotorowy, a później szerokotorowy. Linia tramwajowa łączyła początkowo trzeci most z dworcem towarowym. Została uruchomiona po ukończeniu przeprawy u wylotu ulicy Starowiśnej, a następnie przekroczyła Wisłę i docierała do pętli urządzonej w Rynku Podgórskim. Ach, już nie jedna jak but głupiutka wystrychnęła mędrca dudka. Amor to jest naturalne, lubi czyny amoralne. Najmilsza amplituda od uda do uda. To właśnie fraszkopisarz Jan Staudinger o pochodzeniu niemieckim, francuskim mieszkał w tym właśnie domu i studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Długiej znajduje się plac targowy Nowy Kleparz. Pierwsza lokacja Kleparza, czyli miasta konkurencyjnego dla Krakowa, miała w początku XIV wieku dość duże znaczenie. Nazywano ten plac portem lądowym ziemi krakowskiej ze względu na odbywający się co tydzień targ zbożowy. Zawsze zdrowo, zawsze świeżo, zawsze ekologicznie. Jak widzicie, kochani, nawet taka pospolita ulica Długa może stać się niezwykła. Zawsze można coś odkryć. Tutaj na przykład taki mały Egipt. Dla mnie przynajmniej. Życzę Wam super kolejnego dnia i kolejnego, a już za 3 dni o godzinie 18 kolejna premiera, na którą już teraz Was zapraszam. A jeśli chcecie się podszkolić w angielskim, jutro o godzinie 15 live streaming. Idę po prostu w teren i mówię. Także życzę miłej zabawy, bawcie się dobrze z kanałem Tom Guide Krakał. Nie zapomnijcie o subskrypcji, to dla mnie ważne, ale najważniejsze jest oglądanie w całości moich vlogów. Oglądajcie też starsze, będę niezmiernie wdzięczny. Trzymajcie się, cześć, papa!